Już za kilka dni, 18 maja 2025 roku, odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce, a ewentualna dogrywka zaplanowana jest na 1 czerwca 2025 roku. Po badaniu przeprowadzonym metodą CATI na przełomie 10 i 11 maja 2025 roku, na próbie 1067 osób, Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, uzyskał 31,5% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, z 23,6% poparcia. Trzeci wynik w pierwszej turze osiągnął Sławomir Mencen z Konfederacji, 12,6%. Natomiast czwarty był Szymon Hołownia z Ruchu Polska 2050 z wynikiem 8,6%. Druga tura jest niemal pewna. W hipotetycznej dogrywce między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim 55,6% wyborców wskazało Trzaskowskiego jako zwycięzcę, a 36,6% Nawrockiego. W drugim wariancie, przy pojedynku Trzaskowski kontra Mencen, Trzaskowski zdobywałby 55,5%, a lider Konfederacji 31,7% głosów. Rafał Trzaskowski jest wyraźnym faworytem zarówno w pierwszej, jak i w ewentualnej drugiej turze dzięki silnemu poparciu w miastach. Karol Nawrocki zapewnił sobie drugie miejsce w pierwszej turze, ale afera mieszkaniowa z pewnością zmniejszyła jego wiarygodność, a tym samym poparcie osób niezdecydowanych. Sławomir Mencen i Szymon Hołownia plasują się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu, co czyni ich głównymi beneficjentami ewentualnych przepływów wyborców podczas kampanii. Czy będzie niespodzianka? Tego nie wiemy. Na pewno ewentualne przekierowanie wyborców przez któregoś z kandydatów poza podium może przypieczętować zwycięstwo. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi druga tura, a na ringu pozostaną Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Trump w Arabii Saudyjskiej, a Chiny również aktywne. We wtorek 13 maja w Pekinie prezydenci Chin i Brazylii Xi Jinping oraz Luiz Inácio Lula da Silva potwierdzili wspólne zaangażowanie na rzecz obrony, wolnego handlu i multilateralizmu, podpisując 20 wzajemnych porozumień. Przywódcy zobowiązali się do przeciwstawiania się jednostronnym działaniom, protekcjonizmowi oraz aktom zastraszania, jednocześnie otwierając nowe ścieżki współpracy w sektorze rolnym, energetycznym i inwestycyjnym. Prezydent Lula przebywał w Chinach na 4-dniowej wizycie państwowej oraz Forum Współpracy Chin i Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, gdzie spotkał się także z przywódcami Chile i Kolumbii. Było to już trzecie spotkanie Xi i Luli od objęcia przez Brazylijczyka urzędu w 2023 roku, co świadczy o zacieśnianiu relacji ekonomicznych między Brazylią a jej największym partnerem handlowym. Obaj prezydenci podkreślili konieczność obrony reguł Światowej Organizacji Handlu oraz mechanizmów wielostronnych, sprzeciwiając się protekcjonizmowi i jednostronnym sankcjom. Również zadeklarowano, że oba kraje są przeciwko aktom zastraszania. Xi Jinping ostrzegł przed wykorzystywaniem przewagi gospodarczej jako narzędzia nacisku politycznego i handlowego. W sumie podpisano 20 umów, m.in. protokół o eksporcie suszonych wysłodzin z trzciny cukrowej, DDGS, pozwalający Brazylii konkurować z USA na rynku paszowym Chin. Porozumienia rolnicze, zwiększenie importu brazylijskiej soi, mięsa drobiowego i owoców morza. Protokół walutowy, stopniowe przejście na rozliczenia w realach i juanach zamiast dolarów, na wzór wcześniejszych umów z marca 2023 roku. Współpraca technologiczna i klimatyczna. Wsparcie dla projektów odnawialnej energii i cyfryzacji. Dywersyfikacja rynków. Umowy wzmacniają pozycję Brazylii jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, zmniejszając zależność od jednego odbiorcy. Oczywiście umowy te mają również geopolityczny kontekst. W obliczu trwających sporów USA-Chiny oraz protekcjonizmu Trumpa, Pekin buduje alternatywną sieć sojuszników w Ameryce Łacińskiej. Na APEC w Korei Południowej kraje regionu Azji i Pacyfiku omawiają zacieśnienie multilateralnej współpracy w dobie taryf amerykańskich. Wnioski wynikają oczywiste. Wizyta prezydenta Brazylii w Pekinie sygnalizuje dalszą dywersyfikację brazylijskiego handlu i rosnącą rolę Chin jako partnera strategicznego.
Podpisane porozumienia nie tylko zwiększają wymianę rolniczą i inwestycje, ale wpisują się w szerszy trend budowy alternatywnych struktur wielostronnych wobec protekcjonistycznej polityki USA. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że coraz częściej rozliczenia pomijają dolara, a są dokonywane w walutach danych krajów lub na zasadzie wymiany barterowej. Proszę o kliknięcie, subskrybuj, aby być na bieżąco, a ja przedstawiam kolejny temat. W południowej Danii, w Kassel, rozpoczęła pracę fabryka e-metanolu. O mocy produkcyjnej 42 000 ton rocznie powstała dzięki konsorcjum duńskiej European Energy i japońskiej Mitsui & Co. To pierwszy zakład tej skali w historii, dostarczający syntetyczne paliwo w pełni oparte na energii odnawialnej i dwutlenku węgla pochodzącym z biogazu oraz spalania odpadów. Projekt za 150 milionów euro łączy 3 kluczowe technologie: produkcję zielonego wodoru, wychwyt i wykorzystanie CO2 oraz syntezę metanolu w jednym ciągu produkcyjnym. Fabryka sąsiaduje z elektrownią słoneczną o mocy 304 MW, co zapewnia stały dopływ odnawialnej energii do elektrolizerów wytwarzających wodór. Dzięki połączeniu lokalnych instalacji PV i źródeł CO2, biogazownie, spalarnie odpadów, zakład prezentuje model w pełni zintegrowanego Power-to-X. Roczna wydajność 42 000 ton e-metanolu, czyli 53 milionów litrów, pozwala zasilać zarówno statki Maersk, jak i przemysł chemiczny czy farmaceutyczny. Na scenie światowej fabryka w Kassel pokazuje, że transformacja energetyczna oparta na odnawialnych źródłach i wykorzystaniu CO2 jest osiągalna już dziś, z realnym wpływem na cele klimatyczne 2050. Na zakończenie wiadomość dla tych, którzy mają dosyć życia przez chorobę. Szkocki parlament przybliża legalizację wspomaganego umierania. Edynburg, 13 maja bieżącego roku. Szkocki parlament poparł we wtorek wstępnie ustawę, która pozwoli dorosłym mieszkańcom Szkocji cierpiącym na nieuleczalne choroby samodzielnie zakończyć życie przy pomocy lekarza. Za projektem głosowała większość posłów, co oznacza, że kontrowersyjna inicjatywa, formalnie Assisted Dying for Terminally Ill Adults Scotland Bill, przechodzi do prac komisji. Autor ustawy, liberalny deputowany Liam MacArthur, argumentuje, że nowe prawo ma dać chorym ostatni wybór w godności, podczas gdy przeciwnicy ostrzegają przed możliwymi nadużyciami. Aby wejść w życie, projekt będzie musiał przejść szczegółową analizę w komisjach, kolejne głosowania w Holyrood oraz uzyskać królewską zgodę. Jeśli tak się stanie, Szkocja zostanie pierwszą częścią Zjednoczonego Królestwa, która zalegalizuje wspomagane umieranie. Napiszcie w komentarzu, czy to dobry kierunek, czy jesteście przeciwni. Zachęcam do subskrypcji, by pozostać z nami na dłużej.